Cześć! Nie uwierzycie, ale właśnie jesteśmy nad jeziorem Śniardwy w drodze na Nordkap. Także mamy do przybycia jakieś 5000 km. Wyruszyliśmy wczoraj, dość późno w sumie, także zrobiliśmy chyba jakieś tylko 400 km i dotarliśmy tutaj, naładowaliśmy się na kempingu. Teraz jedziemy do Suwałk i stamtąd do Rygi. Na razie. Jesteśmy właśnie w Poniewieżu na Litwie. Ładujemy się w takim tutaj oto parku na darmowej ładowarce. Wcześniej przyjechaliśmy tutaj z Suwałk. Tam ładowaliśmy się na ładowarce Lidla. Prawdopodobnie darmowej, bo w sumie nie było jej na mapie Greenwaya, mimo że w sumie udało mi się ją uruchomić kartą Greenwaya. Także no zobaczymy, czy przyjdzie faktura, czy nie. I tam na czas ładowania zrobiliśmy sobie zakupy i poszliśmy do aquaparku. No natomiast stąd zostało nam jeszcze jakieś 2 godziny do Rygi. To myślę, będziemy się ładować niecałą godzinę. Także za około 3 godziny będziemy w Rydze. Tam mamy zabukowany hotel. No i stamtąd jedziemy do Talina. A gdzie dalej? To zobaczymy. Na razie jeszcze nie wiemy. Nie mamy planu. Będziemy go tworzyć na bieżąco. Do Rygi przybyliśmy wieczorem i od razu zameldowaliśmy się w hotelu, który przeniósł nas niemalże w czasy PRL-u, jak zresztą całe miasto, które sprawia, jakbyśmy się znaleźli w Polsce tylko 30-40 lat temu. Rano pojechaliśmy trolejbusem zobaczyć wieżę nadawczą na wyspie, a następnie zwiedziliśmy Stare Miasto i Centralny Targ, gdzie skosztowałem lokalnego przysmaku w postaci marynowanego śledzia z twarogiem i opiekanymi ziemniakami, który okazał się bardzo smaczny. Dawniej, jeszcze podczas I wojny światowej, budynki tego targu spełniały funkcję hangarów dla niemieckich sterowców. Zakupiliśmy tam też przy okazji kilka magnesów na lodówkę i bakali. Potem pojechaliśmy do Lidla na darmowe ładowanie i zakupy na dalszą drogę. Przed nami ładowała się urocza starsza pani, także w dacie Spring, więc pozwoliliśmy sobie z nią chwilę pokonwersować. Jesteśmy właśnie gdzieś w Estonii, nad Morzem Bałtyckim w sumie, poniekąd, zaraz tam pójdziemy. Teraz na chwilę jeszcze stwierdziliśmy, że się podładujemy troszkę, żeby na spokojnie dojechać do Talina. I tutaj na ładowarce czekała na nas taka niespodzianka. No trochę nam zajmie, zanim to naładujemy. No. Okazało się, że ta ładowarka jest w sumie tańsza niż ta, na której chcieliśmy się ładować Greenwaya. Dlatego stwierdziliśmy, że sobie z niej skorzystamy. Co prawda tańszą cenę niestety musieliśmy okupić instalacją kolejnej aplikacji i rejestracji karty, ale jakoś moja żona ogarnęła. Taka fura. Jesteśmy właśnie w Helsinkach, przed pomnikiem Aleksandra II. Zjechaliśmy właśnie niedawno z promu, także spokojnie na prom wpuszczają elektryki, nie trzeba się o to martwić. Jesteśmy w sumie naładowani do pełna, bo przed wyjazdem naładowaliśmy się na parkingu w Tallinie.
No i teraz po prostu pojedziemy w stronę Kuopio i jak nam się skończy bateria, to sobie znajdziemy może jakiś kemping albo po prostu ładowarkę i sobie tam zrobimy nocleg. I jak na razie większość ładowarek w sumie była darmowa. Płaciliśmy bodajże tylko w Tallinie, w Rydze, dobrze pamiętam? Łącznie wydaliśmy gdzieś nieco ponad 100 zł, żeby znaleźć się tutaj. Także koszty ładowania jak na razie są śmiesznie małe. Więcej wydaliśmy na jakieś inne opłaty i przyjemności. Jak mandaty i prom. Pojazd jest podłączony. Zeskanuj kartę. Płatność zakończona sukcesem przygotowania. To wybuchnie chyba. O, działa. Działa. No to my szybciutko. Chyba. Na razie jeszcze nie. zjeść. O, 11 kW, 16, 26, 26. rozpędza się, 32 i to pewnie już jest max. No to Dobra. tak. Idziemy jeść. Mamy 45 minut. Tak. Jej. Jesteśmy właśnie na ładowarce Lidla. Chcieliśmy się naładować przy pomocy złącza CCS. Teoretycznie jest to ładowarka roamingowa, więc powinna odpalić się kartą Greenwaya, ale niestety z jakichś powodów ta karta nie zadziałała. Tak samo nie zadziała aplikacja Greenwaya, więc musieliśmy zainstalować aplikację Lidla. No i oczywiście przejść cały proces rejestracji. No ale niestety CCS nadal nie chciał wystartować, mimo że próbowaliśmy kilka razy i za każdym razem charge'owała nas 30 euro. Więc w końcu po którymś razie odpuściliśmy sobie CCS-a, stwierdziliśmy, że spróbujemy naładować się prądem przemiennym, ponieważ wtedy no, nie jest wymagana tak skomplikowana komunikacja. No i złącze AC ruszyło, więc teraz się ładujemy. No ładujemy się tylko tyle, żeby po prostu starczyło do następnego punktu. Następnym punktem będzie wieża widokowa w Kuopio. I stamtąd, albo tam w sumie weźmiemy sobie jakiś kemping, albo pojedziemy dalej na północ. Jeszcze dokładnie nie wiemy. Do zobaczenia później. Jesteśmy właśnie jakieś pół godziny na północ od Kuopio. Za nami jest takie o tutaj jeziorko. I tutaj jest takie miejsce, że można sobie zostawić tutaj samochód i sobie przenocować. Teraz sobie zrobimy herbatkę. Mamy taki palniczek gazowy. Garnuszek z wodą. I zagotujemy sobie wodę na herbatę i później z tymi oto półeczkami kupionymi w tutejszym Lidlu i polskim pasztetem zjemy sobie kanapeczki.
Hej, jesteśmy właśnie we wiosce Świętego Mikołaja, jesteśmy już po spotkaniu Dzień dobry. ze Świętym Mikołajem, trochę sobie z nim porozmawialiśmy, zrobiliśmy zdjęcia, kupiliśmy trochę magnesów i innych suwenirów. Dzisiaj w nocy ładowaliśmy się w naszym noclegu w Rovaniemi i tam poprosiliśmy naszych gospodarzy, czy możemy się podłączyć do gniazdka na zewnątrz i powiedzieli, że za 5 euro możemy się podłączyć. Także za 5 euro prawie do pełna się naładowaliśmy. Generalnie tutaj dojeżdżając do bodajże Rygi w zasadzie nie wydaliśmy praktycznie nic na ładowanie. Dopiero od Rygi już skończyły się darmowe ładowarki i głównie ładowaliśmy się albo na stacjach roamingowych Greenwaya, na przykład Ionity, a tak to korzystamy z aplikacji tutejszej sieci sklepów ABC i ładujemy się na ich ładowarkach. Teraz jeszcze się tutaj chwilę pokręcimy po okolicy, no i wtedy jedziemy dalej na Nordkap. Przed chwilą właśnie byliśmy w restauracji, w której zjedliśmy sobie pyszne danie z renifera. Tam naładowaliśmy się do 100%. Teraz podjechaliśmy tylko kawałeczek dalej do kolejnej ładowarki, ponieważ to jest ostatnia ładowarka, do której mamy aplikację, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy ten fakt. Tym bardziej, że jest dość tania, tylko 25 centów za kilowatogodzinę. Tutaj widzimy za nami takie fajne jeziorko, na którym nawet są zaparkowane samoloty. U góry też jest parking z ładowarkami Tesli i też szybka ładowarka firmy Recharge. Także jeśli chodzi o ilość ładowarek, to tutaj jeszcze jest spoko, ale już później im dalej na północ w stronę Nordkap, tym generalnie jest słabiej z tymi ładowarkami, zwłaszcza tych takich dużych sieci. Później już tylko będą takie ładowarki, ponieważ zresztą to już będzie Norwegia. Będą ładowarki jakichś norweskich sieci, jakieś tam powiedzmy niezrzeszone, więc będziemy musieli pewnie znowu pobrać jakąś norweską aplikację. Zobaczymy, jak to będzie. Chyba że uda nam się na jakimś kempingu naładować. No w sumie na Nordkap mamy chyba jeszcze jakieś, nie wiem, 400 km. Generalnie teraz jest godzina 20:50, a słońce jeszcze całkiem daje. Teoretycznie jest dość ciepło, bo jest chyba z 18 stopni, ale jest w sumie taki zimny wiatr. Dlatego dobrze mieć kurtkę. W dodatku jest bardzo dużo komarów tutaj, więc to dodatkowo chroni przed komarami. Dlatego też dobrze mieć jakąś czapkę i środek na komary. To jest podstawa, bo tutaj one są bardzo takie nieznośne, bym powiedział. Więc tak, generalnie naładowaliśmy się przed chwilą właśnie do 100% na ostatniej ładowarce, w której mamy aplikację. Teraz jeszcze chcę podnieść ciśnienie w kołach delikatnie, żeby obniżyć zużycie energii, żebyśmy mogli jak najdalszy dystans przebyć na tych 100%.